Zacząć chyba należy od tego, że wielowyznaniowość w przednowoczesnym świecie była raczej normą niż wyjątkiem. To współczesny świat, w którym istnieją monoetniczne i monowyznaniowe państwa, jest raczej aberracją. To, co istniało w przednowoczesnym świecie, to zasada, w której mieszkańcy państw są wyznawcami różnych religii i różnych wyznań. W przypadku Rzeczpospolitej Jagiellońskiej jest to oczywiście wynikiem historii powstawania tego państwa, to znaczy unii między terytoriami korony, zamieszkałej głównie przez wyznawców katolicyzmu, i Wielkiego Księstwa Litewskiego, gdzie co prawda władca przyjął chrześcijaństwo w wersji katolickiej, ale większość mieszkańców na terenach białoruskich i późniejszych ukraińskich, a więc terenów ruskich, to są wyznawcy prawosławia. I to jest ta podstawowa dwuwyznaniowość struktury Rzeczpospolitej obojga narodów. Ale do tego dochodzi oczywiście kilka kolejnych warstw. Pierwsza z nich, może najważniejsza, to jest reformacja, która przychodzi z terenów głównie niemieckich i w dwóch swoich podstawowych nurtach, czyli w nurcie luterańskim i kalwińskim, tworzy w XVI wieku bardzo silne skupiska na ziemiach Rzeczpospolitej. Do tego moglibyśmy powiedzieć, że specyfiką wielowyznaniowości w państwie Jagiellonów są takie dwa czynniki. Pierwszym z nich to jest wielowyznaniowość ludności osiedleńczej, a więc to, że ludność, która z różnych powodów zmienia swoje miejsce zamieszkania, chętnie osiedla się na ziemiach Rzeczpospolitej Jagiellonów. I to jest coś, co nie rodzi się wraz z powstaniem państwa polsko-litewskiego, ale w XVI wieku rozwija się najlepiej. Pierwszą z takich grup są bez wątpienia Żydzi, osiedlający się na ziemiach polskich, a potem na ziemiach litewskich już od co najmniej XII wieku. Pierwsze bardzo trwałe ślady obecności żydowskiej na ziemiach polskich mamy w XII i na początku XIII wieku, między innymi na Śląsku. Wrocław jest takim ważnym ośrodkiem. I to osadnictwo odbywa się na podstawie szczegółowych i ogólnych przywilejów przyznawanych ludności żydowskiej. W XVI wieku Polska staje się jednym z najważniejszych ośrodków osadnictwa żydowskiego na świecie, a w XVII i XVIII wieku staje się największym skupiskiem Żydów świata. Ale Żydzi oczywiście nie są jedyną taką grupą osiedleńczą, bo poza nimi wymienić należy na przykład wyznawców islamu, czyli Tatarów, którzy głównie jako emigranci o charakterze polityczno-wojskowym uciekający z terenów Hanatu Krymskiego, z terenu Złotej Ordy, przesiedlają się na ziemię Wielkiego Księstwa Litewskiego. Często to są osadnicy, którzy pełnią tam specyficzne funkcje wojskowe i zachowują wyznanie muzułmańskie z przyznanymi im wszystkimi prawami z tym związanymi. To są również Karaimi, osiedlający się również głównie na ziemiach Wielkiego Księstwa Litewskiego. Ludność o bardzo ciekawym pochodzeniu. Karaimizm to religia, która ma wspólny korzeń z judaizmem rabinicznym. Na terenie Bliskiego Wschodu oddziela się w VIII i IX wieku od judaizmu rabinicznego, ale ci Karaimi, którzy przychodzą na ziemię polskie, są najczęściej użytkownikami języków turkskich, dialektu kipczackiego, przychodzą z obszarów południowo-wschodniej Europy i właściwie nie mamy pewności co do ich pochodzenia etnicznego. Współcześni Karaimi uważają się za odrębną od Żydów grupę etniczną, no i oczywiście są odrębną grupą religijną, a więc Karaimi. Do tego można powiedzieć o co najmniej kilku mniejszych grupach religijnych, wyznaniowych, które osiedlają się w Polsce Jagiellonów albo trochę później ze względów na prześladowania religijne, które doznawali w swoim miejscu, skąd pochodzą. Wymienić należy Menonitów, którzy osiedlają się głównie w Koronie. Należy wymienić braci czeskich, którzy osiedlają się na ziemiach polskich w XVI, ale głównie w XVII wieku. Druga kwestia, która w bardzo mocny sposób definiuje specyfikę wielowyznaniowości na ziemiach Polski Jagiellońskiej, to jest niezwykła kreatywność religijna. Niezwykła
w porównaniu z tym, co dzieje się wokół, ale również w tym, co dzieje się na tych ziemiach wcześniej i później. Bo XVI wiek to jest szczyt kreatywności religijnej na ziemiach polskich. Z różnych względów. Jeżeli popatrzymy na kulturę chrześcijańską, to wtedy powstaje jedno z najciekawszych wyznań, które mają swoje polskie korzenie, a więc arianizm. W XVI wieku Polska staje się absolutnym światowym centrum rozwoju judaizmu. To tutaj skodyfikowane jest prawo wyznaniowe żydowskie w wersji aszkenazyjskiej. Tutaj działają najwybitniejsi uczeni żydowscy z Mojżeszem i Serlesem na czele. Tu działają najwybitniejsze jeszywy, uczelnie rabiniczne działające w świecie żydowskim w XVI i w XVII wieku. To wszystko stanowi, że Rzeczpospolita jest niezwykle płodna, jeżeli chodzi o tworzenie nowych form religijnych, wewnątrz już istniejących, również wtedy i później. To z ziem Rzeczpospolitej, nieco później, bo w XVIII wieku pochodzi hasydyzm, który nadał być może który jest być może największym czynnikiem kształtującym współczesne rozumienie judaizmu. To jeżeli chodzi o strukturę wielowyznaniowości. Ale podstawowym pytaniem, jakie należy zadać, to chyba pytanie o to, co to znaczyła wyznaniowość w XV, XVI czy w XVII wieku. Co to znaczyło żyć w kraju wielowyznaniowym i jak układały się relacje między tymi różnymi wyznaniami. Pierwsze, co nam przychodzi do głowy, to pytanie, jaki był poziom tolerancji? Czy wielowyznaniowość naturalnie oznacza tolerancję dla innych wyznań? I tutaj odpowiedź może być dla niektórych zaskakująca, bo właściwie trzeba by powiedzieć, że tolerancja jest pojęciem współczesnym, że o ile tolerancyjność była częścią modus vivendi tego czasu, to jak jeden z historyków scharakteryzował to chyba dokładnie, to przednowoczesna tolerancja jest nietolerancją ograniczoną obowiązującymi relacjami społecznymi. W tym sensie trudno mówić o tolerancji jako pryncypium, jako podstawowej zasadzie w relacjach między wyznaniami. Przedstawiciele różnych wyznań wiedzą o sobie niewiele, przedstawiciele różnych wyznań niekoniecznie komunikują się ze sobą, bo świat przednowoczesny jest organizowany we wspólnotach etnicznych i wyznaniowych, a przede wszystkim we wspólnotach stanowych. I tak ten świat jest zorganizowany. Być może najlepiej stopień tolerancji w świecie przednowoczesnym między wyznaniami charakteryzuje taka słynna Konfederacja Warszawska z 1573 roku, która podawana jest jako złoty przykład tolerancji w dawnej Rzeczpospolitej. Ale trzeba pamiętać, że Konfederacja Warszawska zakłada tolerancję wewnątrz wyznań chrześcijańskich, nie obejmuje więc niechrześcijańskich wyznań i ograniczona jest wyłącznie do szlachty. Nie jest to tolerancja, która zakłada, że każdy poddany Rzeczpospolitej ma równe prawa w zachowywaniu swobody religijnej. Jak wyglądała tolerancja w związku z tym? Być może najlepszym tego przykładem jest Zamość, bo Zamość powstał jako pomysł na miasto wielowyznaniowe, ale nie ze względu na wielowyznaniowość, tylko ze względu na wielofunkcyjność wyznawców tych różnych wyznań. Kiedy Zamoyski zakładał w 1580 roku Zamość, idealne miasto, które miało być podzielone na dzielnice, w których mieszkają 4 różne grupy etniczne, to były przede wszystkim grupy etniczno-wyznaniowe, bo mówimy o dzielnicy ormiańskiej, o dzielnicy żydowskiej, o dzielnicy polskiej i o dzielnicy greckiej. Każda z tych wspólnot miała własne miejsce kultu religijnego i miała inne funkcje ekonomiczne czy społeczno-ekonomiczne, ważne z punktu widzenia założyciela Zamościa. I w związku z tym, kiedy Zamoyski tworzy dzielnicę żydowską, moglibyśmy powiedzieć, jaki piękny przykład tolerancji i otwartości na inne wyznania, to trzeba też powiedzieć, że Zamoyski nie dopuszczał możliwości osiedlenia się w Zamościu Żydów polskich, Żydów aszkenazyjskich w ogóle. Zapraszał Żydów sefardyjskich z kompletnie różnej grupy etnicznej, dlatego że głównym celem, dla którego chciał widzieć
wyznawców judaizmu w Zamościu, był cel gospodarczy. Żydzi sefardyjscy mieli rozwinąć Zamość jako ważne centrum handlu na szlaku lewantyńskim. Mieli połączyć Zamość z ośrodkami Żydów sefardyjskich mieszkających w Turcji, w Persji, w basenie Morza Śródziemnego i stamtąd przez Zamość sprowadzać dobra do Rzeczpospolitej i przez Zamość eksportować dobra z Rzeczpospolitej na południowy wschód. To wszystko, myślę, lepiej tworzy strukturę i zrozumienie wielowyznaniowości, jak ona w rzeczywistości funkcjonowała w XVI czy XVII wieku.